Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj taki temacik bardzo rozległy, ale my go tak pokrótce Wam opowiem. Ryba tego Wam nie powie, a często popełnione błędy w wędkarstwie, rybactwie, hodowli ryb w stawach, czy nawet w akwarystyce mogą zaprowadzić Was do więzienia. Tak, i tutaj pokażę Wam, jak działa polskie prawo, że jednak za ryby można iść siedzieć. Oczywiście posłużymy się wiadomościami z różnych źródeł, także zapraszam Was do studia. Jesteśmy w studiu. O czym chcę powiedzieć? O czym będziemy mówili? Ten filmik będzie traktował o znęcaniu się nad zwierzętami. Tak, ryba jako chrzęsno-szkieletowiec została zaliczona do zwierząt, które czuje i odczuwa ból, i dlatego są na to paragrafy. I teraz parę z nich Wam przytoczę. Nie będę mówić, czy to jest, jakie jest moje zdanie. Sam jestem wędkarzem, także i rybakiem, i wędkarzem, także mam swoje zdanie, ale tego zdania nie wypowiem. Ważne jest, żebyście wiedzieli, czego nie wolno naruszyć, żeby nie zapłacić dużej kary albo nie kiblować w więzieniu nawet do 3 lat. Słuchajcie, znęcanie się nad zwierzętami, w tym nad rybami, jest w Polsce przestępstwem. Odpowiedzialność karpia reguluje ustawa 35 do 3 lat. Ja mówię tak w skrócie, ze szczególnym okrucieństwem od 3 miesięcy do 5 lat. No to wiadomo, szczególne okrucieństwo. Przepisy dotyczące znęcania się nad zwierzętami. Zakazuje niehumanitarnego zabijania zwierząt, znęcania się nad nimi, umyślnego zranienia lub okaleczenia, które mogą być to już karę już tego. Sąd Najwyższej interpretacja znęcania się jest dopuszczalne do zadawania bólu, cierpienia, gdy to jest niehumanitarne, gdy zwierzę nie ma opieki, do tego dojdziemy. I teraz znęcanie się nad rybami, to co nas interesuje, to jest znęcanie się nad rybami, tak? Czyli znęcanie się nad rybami jest transport i przetrzymywanie ryb, nieodpowiednie transportowanie i przechowywanie ryb, które nie zapewniają im właściwych warunków bytowania, czyli wystarczającej ilości wody, odpowiedniej temperatury, może być uznane za znęcanie się nad rybami. Złowienie ryby. Złowienie ryby, nawet przy zastosowaniu metody no-kill, może być związane z cierpieniem ryby, w tym szokiem przy zacięciu i bólem podczas holu. Od tego jeszcze jest odnośnik, ale dzisiaj tylko pokrótce. Odhaczanie ryb. Otrzymanie ryby w naturalnym środowisku. Coś tu jest, nie tak? Przez odhaczanie może być uznawane za znęcanie się, jeśli jest wykonywane w sposób niehumanitarny, nieodpowiedzialny lub bez konieczności. Bez konieczności to tego nie rozumiem, ale prawdopodobnie chodzi o to, że wiecie, mamy haki bezzadziorowy, cyk, ryba wypięta, ale jeżeli okonek nam zaźre aż tam do żołądka, no to jest problem, tak? Ważne punkty. Znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem niezależnie od rodzaju zwierzęcia, w tym ryb. I teraz tak, ważne jest, aby przy łowieniu ryb, nawet metodą no-kill, zachować odpowiednie procedury. Sprawdzam, czy się nagrywa. Odpowiednie procedury i unikać czynów, które mogą powodować rybom ból, cierpienie lub stres. Czyli wyciągamy rybę z wody, robimy sesję zdjęciową, ryba nam upada na glebę, to może być już powodem do zatrzymania wędkarza, bo po prostu znęcamy się nad rybą. Odhaczona i wypuszczona do wody, najlepiej podebrana podbierakiem, w podbieraku odhaczona i wypuszczona do wody. Wtedy nie tego. Robienie zdjęć, gdzie ryba narażona jest na stres, na czynniki zewnętrzne powietrza, ona się dusi, my mamy ją w rękach, ryba w tym momencie się dusi, to jest znęcanie się nad zwierzętami. To
Bo nie miejcie do mnie pretensji, ja interpretuję wam to, co jest napisane w prawie. A powinniście to wiedzieć, bo może przyjść na przykład do was straż rybacka, jakaś inna kontrola i zobaczy, że robicie sobie takie foty z rybami i możecie dostać ładną karę grzywny albo nawet, no może to nie jest szczególne okrucieństwo, ale pamiętajcie, miejcie to na uwadze, że może tak się zdarzyć, żebyście nie mieli później pretensji, bo nieznajomość prawa nie zwalnia cię od jego respektowania, tak? Jeżeli masz podejrzenia, że miejsce znęcania się nad rybami, możesz to zgłosić na policję oraz organy zajmujące się tym. Są 3 organizacje w Polsce, które zajmują się rybami, znaczy ochroną ryb, ale to jedziemy dalej, ale to później wam opowiem, może. Teraz jest przestroga dla dołkarzy, dla tych, którzy mają swoje stawki. Zauważyłem w internecie, dużo ludzi pokazuje filmiki, które nie powinny być pokazane na forum publicznym. Nie powiem, kto to jest, nie powiem, co robi, ale przeczytam wam, co podlega do molestowania, chciałem powiedzieć, znęcania się nad rybami. Słuchajcie, złe karmienie ryb, zwłaszcza takie, które powoduje brak dostępu do odpowiedniej, zróżnicowanej i jakościowej diety, może stanowić formę znęcania się nad zwierzętami. Jest to szczególnie ważne w przypadku ryb, które w naturalnym środowisku są przyzwyczajone do konkretnych rodzajów pokarmu i diety, a w niewłaściwych warunkach, nawet bez intencji, mogą być narażone na niedożywienie lub inne problemy zdrowotne, co uznawane jest za formę cierpienia. To jest bardzo, bardzo ważna kwestia, dlatego teraz jest prościej, bo są granulaty, tak, mamy granulaty wysokobiałkowe, niskobiałkowe dla karpia, wysokobiałkowe dla łososiowatych i innych drapieżników. I teraz jakbyśmy na przykład suma karmili cały czas kukurydzą, wtedy mogą nas posądzić o molestowanie, co ja z tym molestowaniem? O znęcanie się nad rybami. Brak dostępu do odpowiedniej diety, tak? Czyli podawanie rybom tylko jednego rodzaju pokarmu, który nie spełnia ich potrzeb żywieniowych. Może prowadzić do niedoboru witamin, minerałów i innych niezbędnych składników, co wpływa na ich zdrowie i dobrostan. Czyli wykluczyć możemy tutaj granulaty, pelety, które są specjalnie zrobione dla ryb, mają minerały, mają swoje lekarstwa i inne dziadostwa, o których kiedyś wam opowiem. Teraz tak, brak jakościowego pokarmu, czyli to jest bardzo ważne. Podawanie rybom pokarmu niskiej jakości, zanieczyszczonego, zepsutego lub o niewłaściwym składzie może prowadzić do chorób i zaburzeń zdrowotnych. Czyli jeżeli ja na filmiku oglądam, że ludzie do stawków sypują zgniłe ziarna, zgniłe ryby i oni uznają to, że czy nawet zgniłe pelety przeterminowane wrzucają do stawu, można uznać to za znęcanie się nad rybami. I takich filmików w necie ja bym się wystrzegał. Znalazłem parę takich filmików, sami sobie poszperajcie i zobaczcie. To może podchodzić po prostu pod karę grzywnę, albo nawet jakby ktoś się uczepił, to sąsiada może podkablować na przykład, że karmi ryby nie tym, co potrzeba. No i oczywiście głodzenie ryb, czyli nieodpowiednia ilość pokarmów. Tutaj już będę robił skrót, co doprowadza do stresu ryb. Ryba jest, tak jak my jesteśmy głodni, jesteśmy źli, ryba prawdopodobnie to samo czuje, nie? Nieodpowiedni sposób podawania pokarmu, nawet patrzcie, tutaj jest podawanie pokarmu, który nie pozwala rybom jego efektywne spożycie. W zbyt dużych ilościach, w niewłaściwym miejscu, w sposób, który powoduje ich stres, może być uznane za znęcanie się. Czyli jeżeli mamy staw 2 metry w najgłębszym miejscu, w najpłytszym 20 cm i będziemy sypali pokarm na 20 cm, tam gdzie ta ryba już nie podejdzie, też może być uznane za stresowanie ryby i podlegać karze
grzywny, tak? Brak zmienności w diecie, czyli jeżeli będziemy ryby karmili ten cały czas tym samym pokarmem, niezmienność pokarmowa, czyli nie będziemy dostarczali innych związków i tam minerałów, witamin, tego co ryba potrzebuje, też może być odczytane jako znęcanie się nad zwierzętami, tak? Znęcanie się nad zwierzętami zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt oznacza zadawanie zwierzęciu bólu, cierpienia lub dopuszczanie do tego w sposób świadomy. Czyli na przykład zagłodzimy rybki w akwarium, sąsiad nas poda, że znęcamy się nad rybami. Idziemy do kicia. No i oczywiście zaniedbania, jeżeli hodowca źle hoduje ryby oczywiście cierpią, może być oczywiście podane. Podsumowując, jeśli karmienie ryb prowadzi do ich cierpienia, niedożywienia, chorób lub innych negatywnych konsekwencji, może być uznawane za znęcanie się nad zwierzętami. Nawet jeżeli będziemy przekarmiali ryby i ryby będą zbyt tłuste, dajmy na to, ryby będą zbyt tłuste, otyłe, to też jest znęcanie się nad zwierzętami. To musicie, hodowcy, o tym pamiętać, bo jakiś dobry wujek może was zapodać tam, gdzie nie trzeba, tak? Jedziemy dalej, co ja tutaj przygotowałem, ale to co może zostawimy. Jesteśmy teraz jeszcze z wędkarzami, tak? Jesteśmy teraz na tropie wędkarzy. Znęcanie się nad rybami to poważny problem. Oczywiście w Polsce znaleźć sprzedaż ryb w takich warunkach, wiadomo, te akcje, chore akcje z tymi karpiami, że w tych workach, że je mordują. W Polsce ochrona ryb obejmuje zarówno przepisy prawne, jak i działania na rzecz zachowania ekosystemu wody, czyli istnieją okresy ochronne ryb dla wielu gatunków, tak? To wiemy, że z regulaminów PZW, że tego są wymiary ochronne i są ryby, które są pod ochroną i pod ścisłą ochroną, albo nawet łowienie ryb podczas tarła może być odebrane za znęcanie się nad rybami. Pamiętajcie, idąc na ryby przetrzymujemy w siatkach, takie jakie są zalecenia, na przykład na łowiskach prywatnych. Nawet możecie być skontrolowani przez specjalną izbę na łowisku prywatnym, możecie być skontrolowani przez jakąś tam organizację ochrony środowiska i możecie też dostać niezłego pana na wędkowanie, mimo tego, że to jest prywatne stawy i jeziora, to nie zawsze, znaczy mają swoje regulaminy, ale te regulaminy mogą być, jak to wytłumaczyć, nie są ważne dla wyższych instancji rządzących jeziorami, wodami i rzekami w Polsce. Pamiętajcie, że ten, który ma staw, ten, który ma jezioro, on nie ustala jaka ryba jest chroniona, a jaka nie. To jest z góry ustalone. On może ustalić sobie tylko warunki wędkowania na jego jeziorze czy stawie. Ryby podlegają specjalnej innej ochronie. To kiedyś zrobimy też odcinek, tak? Objęte są ochroną gatunkową, co oznacza, że ich populacje szczególnie chronione są i to już to wiadomo, że ryby chronione mają okresy ochronne, wymiary, są limity, tego trzeba przestrzegać, bo możemy iść do paki albo zapłacić niezłą grzywnę, albo iść do ochapu i w ochapie odrabiać to, co nabroiliśmy. A teraz powiem Wam o kłusownictwie. W kłusownictwie bardzo popularna forma w Polsce od długiego czasu, jak tylko pamiętam, bardzo, bardzo popularna forma sportu. Oczywiście żartuję sobie z tego. Grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat. Zabijanie ryby w sposób niezgodny z przepisami, czyli na przykład znęcanie
przez znęcanie się nad nią lub bez ogłuszenia w obecności dzieci również może być traktowane jako przestępstwo znęcania się nad zwierzętami i grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Widzicie? Czyli nie pokazujemy dzieciaczkowi, jak trzeba pałką ogłuszyć rybę. Oczywiście patroszenia na żywca też podlega karze grzywny i karze więzienia. Tak? Kłusownictwo. Artykuł 27 o rybactwie śródlądowym przewiduje kary za nielegalny połów ryb, w tym kary grzywny, nagany, a w cięższych wypadkach nawet pozbawienia wolności. Czyli jeżeli jesteś kłusownikiem i łowisz jakieś tam, robisz jakieś tam połowy sieciami, no, znaczy kłusownik nie musi, kłusownikiem nie określa się tym mianem tylko tego gościa, co tam kłusuje sobie na sieci, bo może być wędkarski kłusownik, formy kłusownictwa są różne, to sobie też pogadamy, jak będziecie chcieli na tym. W każdym bądź razie kłusownictwo to jest znęcanie się nad rybami. Nie wiem, jak ma to się do rybaków jeziorowych, jeżeli łowią tym samym sprzętem. Nie wiem, to zostawmy to na później. Kary dodatkowe. W przypadku skazania za znęcanie się nad zwierzętami, nad zwierzętem, sąd może również orzec nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt. Ważne, ryby, zwłaszcza karpie, no bo karpie przeważnie są obiektem, przed Wigilią szczególnie, są obiektem zainteresowania wszelkich tych ekologicznych i innych zielonych organizacji. Być traktowane humanitarnie, nie należy ich zabijać w sposób powodujący ból lub cierpienie. Uśmiercanie ryb powinno odbywać się w sposób zgodny z przepisami i w odpowiednich miejscach z dala od dzieci. Ale tutaj zobaczmy sobie sprostowanie. Jak zabić karpia zgodnie z prawem, to zostawimy sobie na odcinek inszy. Także pamiętajcie, że wszystko, co dotyczy zwierząt, ich hodowla, i czy to będą stawki, akwaria, czy jeziora, pamiętajcie, że trzeba o to dbać jak o zwierzątka, takie wiecie, jak nasze domowe zwierzątka, i przez własną głupotę czasami, będąc na rybach, możemy zarobić niezłą karę. Jeżeli uznają was za winnych znęcania się nad rybami, możecie pójść do więzienia. Pozdrawiam was serdecznie. W następnym odcinku, jak zabić karpia zgodnie z prawem, zrobimy taki odcinek. Pozdrawiam was serdecznie, a tymczasem porem lasem. Pamiętajcie, ryba nie myśli, ale swoje wie. Zdrówka i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Hej.